Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś pokażę Wam 3 lampki rowerowe Infini o strumieniu świetlnym 300, 500 i 800 lumenów. Zapraszam. Ok, na początku co znajdziemy w zestawie z każdą lampką? Jest taki gumowy uchwyt. Powiem Wam szczerze, na początku nie wzbudzał u mnie jakiegoś wielkiego zaufania, ale okazało się, że po mocnym naciągnięciu tej gumy trzyma się naprawdę pewnie. Lampka podczas jazdy w ogóle się nie porusza. I ma tutaj ten uchwyt taką fajną funkcję, że po założeniu lampki możemy później ustawiać sobie kąt, pod jakim będzie świecić. Przydaje się to zwłaszcza w momencie, kiedy zakładamy lampkę gdzieś na skraju kierownicy i możemy wtedy sobie pod dowolnym kątem ustawić tak, aby świeciła w miejsce, w które chcemy. I oprócz uchwytu w zestawie znajdziemy również kabel do ładowania oraz instrukcję. Co jeszcze łączy te lampki? Każda z nich ma wbudowany akumulator. Ładujemy przez gniazdko mikro USB albo z tyłu, albo od spodu, zabezpieczone gumową klapką, i każda z tych lampek nie jest może wodoszczelna, tak żeby z nią nurkować, ale do jazdy w deszczu spokojnie się nadaje. I każda z tych lampek, co przydaje się podczas jazdy w ruchu ulicznym, ma specjalne wyżłobienie z boku, dzięki czemu kierowcy nadjeżdżający z bocznych uliczek będą nas lepiej widzieć. I teraz 2 słowa o każdej z tych lampek. Na początek Infini Super Lava 300 lumenów. Ona tutaj ma 3W diodkę, 66 gramów waży taka lampka razem z uchwytem. I jeżeli chodzi o działanie, no to na górze mamy przycisk bardzo fajnie klikający, którym przełączamy się między trybami. Lampka ta nie ma pamięci trybów, także po prostu po włączeniu mamy najmocniejszy tryb, średni, słaby i migający, i wyłączamy lampkę. Tutaj na górze znajduje się diodka, która będzie nas informować o zakończeniu ładowania się lampki i również będzie informować świeceniem się, jeżeli naładowanie akumulatora spadnie poniżej 20%, i ta lampka kosztuje około 150 zł. Druga lampka Infini Lava 500, ona ma diodkę 10W, daje 500 lumenów i waży 114 gramów razem z uchwytem. Tutaj na obudowie widać, że są już specjalne żłobienia, specjalne radiatory, które odprowadzają ciepło, ponieważ taka lampka potrafi się nagrzać. Podczas jazdy nie jest to aż tak duży problem, ponieważ pęd powietrza będzie chłodził lampkę, ale jeżeli się zatrzymamy, będziemy mieli lampkę włączoną przez dłużej niż kilkanaście minut, wtedy lampka może się zagrzać. Jest tutaj też wbudowana ochrona przed przegrzaniem, także w momencie, kiedy w lampce temperatura się podnosi niebezpiecznie, wtedy ona ogranicza ten snop światła, tak aby trochę schłodzić diodę. I tutaj w tej lampce mamy podobny przełącznik jak w poprzedniej, aczkolwiek możemy tutaj znaleźć pamięć trybów, czyli lampka włącza się w takim trybie, w jakim była włączona ostatnio. I tutaj jest oprócz tego słabego, średniego i najmocniejszego, jest jeszcze dodatkowy tryb, czyli taki mocny, pulsujący, bardzo dobrze widoczny przez kierowców, jeżeli włączymy taki tryb, i jest tryb migający, słabszy trochę. I tutaj podczas ładowania, a także podczas jazdy można sprawdzać stan naładowania akumulatora dzięki takiej diodce. Ona w zależności od tego, jak się będzie palić, może 4 stany naładowania pokazywać. I taka lampka kosztuje około 260 zł. I ostatnia lampka Infinitron 800. Tutaj również znajdziemy diodę 10W, natomiast daje ona 800 lumenów. Waży 176 gramów razem z uchwytem. No, jest wyczuwalnie cięższa od tych poprzednich lampek, ale jest też dużo masywniej, dużo lepiej zbudowana. I tutaj te elementy odprowadzające ciepło są o wiele większe. I jeżeli chodzi o funkcję, jest ona bardzo podobna do poprzedniej lampki, do Lawy 500. Tutaj również jest pamięć trybów i przełączamy się pomiędzy nimi przyciskiem. Jest ten tryb mocnego takiego błyskania, jest słabsze błyskanie i 3 różne tryby świecenia. I ta lampka kosztuje katalogowo około 350 zł, natomiast ja już gdzieś w sklepie internetowym widziałem ją za 290. Jeżeli chodzi o czas świecenia tych lampek, to zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zazwyczaj producenci mijają się z prawdą, podając te parametry, natomiast tutaj te parametry zostały spełnione, a nawet w pewnym stopniu
oświetleniu przekroczone. Jeżeli chodzi o Super Lawę 300, tutaj producent podaje 1,5 godziny świecenia w tym najmocniejszym trybie. U mnie świeciła godzinę i 45 minut. Jeszcze nadal trochę świeciła, po prostu straciła trochę mocy tego świecenia. Jeżeli chodzi o Lawę 500, tutaj w najmocniejszym trybie 3 godziny i Tron 800 2 godziny. Jeżeli chodzi o te czasy, to one jak najbardziej się tutaj u mnie potwierdziły. A czy te lampki mają jakieś wady? No niestety nie udało się ich uniknąć. Pierwsza sprawa, wbudowany akumulator. Z jednej strony, dzięki takiemu rozwiązaniu obudowy są dużo zgrabniejsze, dużo mniejsze. No ale z drugiej strony osoby, które chcą wybrać się na jakiś długi, nocny przejazd, nie będą mogły wymienić akumulatora i trzeba zaopatrzyć się w powerbank i podłączać. Można ładować latarkę podczas jej świecenia. Sprawdzałem to. No, może być to pewna niedogodność. Druga sprawa to w lampce Tron 800. Tutaj ten włącznik jest mały, chodzi z dość dużym oporem, co z jednej strony sprawia solidne wrażenie, ale z drugiej strony obsługa tej latarki w rękawiczkach z długimi palcami nie jest taka prosta, ponieważ zazwyczaj trzeba jedną ręką podtrzymać ją od spodu i drugą mocniej docisnąć, aby uruchomić latarkę, czy aby przełączyć tryb. Więc tutaj trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o lampkę Lawa 500 czy Super Lawa, nie ma tego problemu, ponieważ tutaj przycisk jest duży, łatwo w niego trafić i chodzi z trochę mniejszym oporem. Ok, a teraz zobaczcie jeszcze, jak świecą te lampki. Zapraszam Was do lasu. No i dobra, jestem w lesie. Pierwsza lampka 300 lumenów. Patrzę na razie, jak to wygląda. No, powiem Wam tak, do spokojnej jazdy przez ciemny las da radę, ale tak, żeby szybciej pojeździć, no to już niestety tutaj już te 300 lumenów trochę jednak brakuje. Włączę teraz 500 lumenów. No, tu już jest zdecydowanie jaśniej. Oświetla o wiele lepiej tutaj drogę przede mną ta lampka. I to już spokojnie do takiej szybszej jazdy po lesie taka lampka wystarczy. No i na koniec rakieta 800 lumenów. Tutaj już zaryzykowałbym stwierdzenie prawie, że robi z nocy dzień. Tutaj przy tej mocy świecenia spokojnie można już nawet z większą prędkością poruszać się po lesie. Widzę wszystko przed sobą. Jakieś dobre 20 kilka metrów. Rozświetla też bardzo fajnie po bokach. Więc ona się już śmiało do jakichś właśnie takich nocnych eskapad po lesie nadaje. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak lampka oświetla drogę podczas jazdy, ta 150 lumenowa skupia światło dosyć mocno w jednym punkcie, natomiast po bokach lekko rozświetla jeszcze delikatnym światłem. W mieście myślę, że taka lampka się sprawdzi, będę to za chwilkę jeszcze pokazywał, natomiast tutaj już poza miastem, gdzie jest ciemno, nadaje się właśnie do spokojnej jazdy. Nie ma tutaj żadnego ryzyka, że oślepimy kierowców, jeżeli lekko skieruje się tę lampkę w dół. Lampka 500 lumenów również skupia światło w centralnej części tego miejsca, gdzie świeci. Po bokach też ładnie doświetla już słabszym światłem. Tutaj ten snop światła jest większy, oświetla trochę większą przestrzeń przed rowerem i spokojnie nadaje się do szybszej jazdy. Można też skierować ją trochę bardziej do przodu, ale oczywiście nie można też przegiąć, żeby nie oślepiać samochodów jadących z naprzeciwka. Natomiast lampka 800 lumenów, jak sami widzicie, oświetla już naprawdę wielką przestrzeń przed rowerem. Widać już wszystkie nierówności, dziury. Można śmiało poruszać się nawet po asfalcie z większą prędkością. Po bokach też jest bardzo dobre doświetlenie. Oczywiście też trzeba bardzo uważać, żeby nie wycelować jej zbyt do przodu. Oczywiście teraz świeci najfajniej, bo doświetla najwięcej przed rowerem, ale już przy takiej mocy świecenia jesteśmy naprawdę w stanie kierowców oślepić, także trzeba jednak skierować ten strumień światła bardziej w dół. Natomiast w miejskich warunkach oczywiście każda, prawie nawet najmocniejsza lampka ginie w światłach latarń. Teraz jadę na włączonym oświetleniu 800 lumenów, a i tak oczywiście latarnie są mocniejsze niż ta lampka. Więc do samej jazdy po mieście te 800 lumenów jest w ogóle
do niczego niepotrzebne. Tutaj zdecydowanie wystarczy słabsze oświetlenie i oczywiście tego typu lampki sygnalizują kierowcom, że znajdujemy się na drodze. Tutaj każda z tych lampek, nawet ta 300 lumenów, spokojnie do tego wystarczy i również do tego, aby oświetlić jakieś nieoświetlone miejsca gdzieś czasami, gdzie wjedziemy gdzieś w drzewa, gdzie latarni nie ma, to żeby było wszystko widać. Natomiast w mieście, w miejscach słabiej oświetlonych już nawet lampka 300 lumenów radzi sobie bardzo dobrze. Także już 500, 800 to już w ogóle tam włączałbym słabsze tryby. A w 300 nawet ten tryb trochę słabszy też nawet daje radę. Nie trzeba jeździć z maksymalną mocą w takich miejscach, jeżeli chcemy, żeby bateria dłużej popracowała. I na koniec, komu polecałbym te lampki? Jeżeli chodzi o model Super Lava, jest to bardzo fajna lampka do jazdy na co dzień, miejskiej, podmiejskiej, do prędkości 20-25 km na godzinę. Śmiało jesteśmy w stanie oświetlić sobie drogę przed sobą. Natomiast Lava 500 bardzo dobrze sprawdzi się przy przejazdach szosowych z większymi prędkościami na asfalcie. Spokojnie oświetli nam drogę do dużo większych prędkości. Jeżeli chodzi o Trona 800, tutaj powiem Wam szczerze, że te 800 lumenów najbardziej było widoczne, najbardziej przydatne podczas jazdy w lesie. Na asfalcie aż tak bardzo już nie było tego, znaczy było widać, ale nie było aż tak bardzo potrzebne, więc Trona 800 wybrałbym, jeżeli planujecie od czasu do czasu krótki przejazd po lesie, ale słuchajcie, chociaż wracacie do domu przez ciemny las na przykład, to też tego typu lampka będzie fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o te lampki, to ja je dostałem do testów od dystrybutora, niedługo będę je odsyłał, natomiast bardzo mocno zastanawiam się nad odkupieniem lampki Tron 800, z tego względu, że spełnia naprawdę wszystkie moje wymagania. Świeci mocno, ale z drugiej strony w tym mocno pulsującym trybie ona będzie świecić 25 godzin. Ja jeżdżę z włączonym oświetleniem przez całą dobę, w dzień mam miganie włączone, więc spokojnie takie 25 godzin to wystarczy na kilka dni jeżdżenia. Natomiast ten nawet średni tryb 4 godziny też mi wystarczy, ja w nocy aż tak długo nie jeżdżę. A od czasu do czasu, żeby włączyć te 800 lumenów, no to też taka moc się przyda. Ok, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o test lampek Infini. Jeżeli ten test Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę i za subskrybowanie kanału. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!